Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Nazywam się Katarzyna Pawlak, jestem menadżerem w zespole Atlassian Apps. Nasz zespół rozwija pluginy do Jiry, również do Jiry Service Desk. Głównie się na tym fokusujemy i dzisiaj kilka słów chciałabym o tym opowiedzieć. W naszym zespole poświęcamy dużo uwagi teraz user experience, ale również customer experience. I chciałabym bazować na właśnie tych dwóch obszarach podczas swojej prezentacji i zaprezentować Państwu najważniejsze bolączki, jakie trapią użytkowników Jiry Service Desk i mam nadzieję zaproponować interesujące i nasze autorskie rozwiązania tych problemów. Jeśli chodzi o trendy na rok 2018, to tak jak mówiłam, Customer Experience jest najważniejszą wartością, jeśli chodzi o firmy. Jest to duża szansa na zmianę perspektywy i skupienie się więcej na naszym kliencie, z którym współpraca nie kończy się tylko i wyłącznie po zakupie, sprzedaży, ale tak naprawdę dopiero się zaczyna. Bo bardzo ważne jest to, jak później pracujemy z tym klientem, jak go obsługujemy, ile czasu mu poświęcamy i jak on mówi o nas wśród innych, bo jednak aktualnie bardzo dużo poświęcamy opiniom innych, mniej niż takiemu zwykłemu marketingowi. Na czele tej listy plasuje się ograniczenie wysiłku klienta, czyli on nie chce wchodzić na naszą stronę, na nasz portal klienta i spędzać pół godziny w poszukiwaniu potrzebnej dla niego rzeczy. On chce zrobić to szybko, sprawnie, chce wiedzieć, jakie pola ma wypełnić, co ma tam wpisać, do kogo się zgłosić i co tak naprawdę dotyczy jego spraw, a nie spraw całej firmy. Poza tym Customer Journey Mapping, pojęcie bardzo z user experience, czyli ścieżka, cała podróż użytkownika, jak on współpracuje z naszym produktem, w których miejscach się z nim styka, czy jest to aplikacja mobilna, czy jest to web. W tym przypadku jednak Jiry jest to przede wszystkim wersja komputerowa. Następnym punktem jest personalizacja rozwiązań, czyli właśnie ten fokus na naszego użytkownika, na naszego klienta. A także wzrost współpracy pomiędzy poszczególnymi działami. Chodzi tu przede wszystkim o współpracę pomiędzy działami firmy. Bardzo często jest tak, że mamy osobny dział grafików, osobny dział deweloperów, osobny dział marketingu i te działy ze sobą nie rozmawiają, ze sobą nie współpracują i tworzą coś, co tak naprawdę nie jest jednym spójnym produktem, ale jest jakimś zbiorowiskiem różnych bloczków, czasami ze sobą niepowiązanych i niewspółgrających. Skoro mówię o Service Desku, zacznijmy od podstawowego pojęcia, czyli od SLA, czyli Service Level Agreement. Myślę, że najłatwiej zobrazować, o co w tym chodzi, taką grafiką. Tu zdecydowanie to jest świat bez SLA. Czyli na początku dostajemy etykieta od naszego klienta, nie robimy nic, ten ticket sobie wisi, nic się nie dzieje, my czekamy, nie wiadomo na co, ten klient też czeka. W końcu klient sobie przypomina, że jednak zgłosił się do nas i oczekuje jakiejś odpowiedzi. To już zaczynamy panikować, bo już ktoś tutaj nas puka z tyłu, że ale ja tutaj pisałem do Państwa miesiąc temu. I nagle już po tej panice okazuje się, że tu chyba jednak jest jakiś deadline, bo jakiś menadżer się zainteresował, że coś tutaj nam wisi już kolejny miesiąc, klient się denerwuje, za chwilę odejdzie. SLA jest po to, żeby uniknąć takich sytuacji. Jest metryką, jest wskaźnikiem, jest określeniem czasu i ile mamy, żeby odpowiedzieć klientowi na jego prośbę, na jego oczekiwania. Przykłady z sektora finansowego. Ustalamy, że wypłata z bankomatu nie powinna trwać dłużej niż 10 sekund. O otrzymanie karty kredytowej nie powinno być dłuższe niż w ciągu 3 dni. Czy odpowiedź na pytanie klienta nie powinna przekroczyć 2 dni. Są to
przykłady z rynku finansowego, ale też z rynku bardziej IT. Są to po prostu zmiany poszczególnych statusów, kiedy powinno przejść na waiting for support, kiedy powinno przejść na waiting for development, a kiedy w końcu możemy powiedzieć, że tak, jest już skończone. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że pan Piotr jedzie na konferencję, prosi o zabukowanie biletów. Konferencja jest za 72 godziny. I tak naprawdę on nie wie, ile musi czekać na odpowiedź na tego tiketa, czy ktoś mu kupi te bilety, czy nie. Jak jestem adminem projektu, ja mogę wejść pod projekt w SLA, sprawdzić, jaki jest goal i wiem, że jest 72 godziny, a pan Piotr za 72 godziny to już powinien być na tej konferencji. Tak samo na tikecie, na issue w Jirze, jak jestem osobą z supportu, również widzę, że to SLA wynosi 72 godziny. Tylko że pan Piotr nadal nie wie, że to są 72 godziny. Pochyliliśmy się nad tym problemem i jeden z naszych pluginów, Extension, oferuje taką możliwość, żeby sterować widocznością SLA. Poprzez zaznaczenie opcji My Request List możliwe jest pokazanie klientowi SLA na portalu klienta. Również możemy określić, do jakich grup ograniczamy tą widoczność, czy do jakichś konkretnych klientów, a także oczywiście określić, którą metrykę chcemy pokazywać. Dzięki temu pan Piotr już wie, że czas na otrzymanie odpowiedzi to są 72 godziny, a on zdecydowanie nie ma aż tyle czasu. Z pomocą przychodzi nam postfunkcja Update SLA to Date. Pozwala ona na zmianę SLA. W tym przykładzie wystarczy, że będzie określony due date przez pana Piotra, że on potrzebuje jednak w krótszym czasie niż 72 godziny te bilety. Oczywiście wskazujemy metrykę i dzięki temu zmienia nam się czas oczekiwania na 8 godzin. W ten sposób pan Piotr wie, że już nie musi panikować. Oczywiście jak minie to 8 godzin i nagle SLA będzie już biec ujemne, to wtedy powinien jednak zacząć reagować. Kolejną kwestią są formularze. Bardzo wdzięczny temat dla projektantów User Experience, ponieważ są bardzo często źle zaprojektowane, są długie, niezrozumiałe, zawierają dużo informacji, które wcale nie są potrzebne. I załóżmy, że ja chciałabym zgłosić prośbę o nowy telefon służbowy. Wybieram Request New Hardware i otrzymuję coś takiego. Tu jest wszystko, co może być, czyli są rzeczy związane z telewizorami, z monitorami, z laptopami. O dziwo też jest coś związane z tym telefonem, który mnie interesuje, ale tak naprawdę ja nie wiem, które pole powinnam wypełnić, muszę to wszystko scrollować, szukać. Jeszcze nie daj Boże, jak się nam pomyli kolejność i te pola będą źle ułożone, to już w ogóle zrobi się wielki bałagan i nasz użytkownik nie będzie wiedział, co ma z tym zrobić. I oczywiście my możemy tworzyć długie formularze po to, żeby sobie obniżyć współczynnik konwersji. I jak ktoś zobaczy taki długi formularz, to od razu zrezygnuje i nagle się okaże, że może jednak nie ma tego problemu i nie chce zakładać tego tiketa. Więc to też jest jakieś rozwiązanie. Nie powiem, żeby było najlepsze. Postanowiliśmy, że popracujemy też nad tym. To jest właśnie zbliżenie na ten długi formularz. I przygotowaliśmy również w Extension taką opcję jak Multi-Level Structure. Polega ona na tym, że dodajemy do Jiry wybrane przez nas custom fieldy. Muszą to być typu radio buttons, checkboxes bądź pole tekstowe. Następnie budujemy sobie strukturę, które pola powinny się pojawiać w której kolejności. I oczywiście te pola dodajemy do wybranego request type'a. W ten sposób zamiast tego długiego formularza otrzymujemy taką króciutką, skompresowaną strukturę. Ja chciałam poprosić o nowy telefon,
więc mam tylko informacje związane z tym telefonem. Podobną funkcjonalnością, lecz ograniczoną tylko do jednego poziomu działania jest Dynamic Forms, który również jest dostępny we wspomnianej apce Extension. Działa to na takiej zasadzie, że kolejne pole pokazuje się w zależności od wybranej opcji w polu poprzednim. Czyli w tym przypadku ja chciałam poprosić o nowy telefon, więc kolejnym polem do wypełnienia pojawia się brand. Jeśli chciałabym poprosić o nowy monitor, kolejna opcja to jest jego rozmiar. Również tutaj możemy ograniczyć tą widoczność. Załóżmy, że telefony, iPhony mogą zamawiać tylko osoby, które są menadżerami. Możemy również w zakładce Visibility, w której wcześniej byliśmy w przypadku SLA, zaznaczyć, że opcja Apple będzie dostępna tylko osobom z grupy Managers. W ten sposób, jeśli ja należę do tej grupy, to wśród opcji po wybraniu telefonu mam do wyboru również firmę Apple. Gdy nie należę do tej grupy, ta opcja w ogóle mi się nie pojawia. Dzięki temu ograniczamy sobie czas, problemy, gdy ktoś, kto nie należy do grupy menadżerowie, poprosi o najnowszego iPhone'a 10, my nie możemy spełnić tej prośby i dzięki temu nie wracamy znowu do tej samej osoby z ticketem, że jednak nie możesz i jeszcze musimy podawać powód dlaczego. Tak, ta opcja po prostu nie jest widoczna dla tej osoby. Jeśli chodzi o portal klienta, jeśli mamy dużo różnych typów zgłoszeń, często są one dzielone, tworzone są grupy, żeby jakoś to uporządkować w miarę tematami, kategoriami, być może działami. Ale jest tego dużo i często to nie dotyczy nas wszystkich. My nie musimy widzieć wszystkich typów zgłoszeń, szukać, scrollować i pokażę to na przykładzie. Mamy 3 zespoły. Grupę deweloperów, którzy pracują dla Atlassiana, grupę deweloperów, którzy tworzą aplikacje mobilne i grupę, która zajmuje się marketingiem. Deweloperzy pracują w projekcie Time and Material, czyli klient płaci tyle za naszą pracę, po prostu za nasz czas. Natomiast marketing pracuje w fixed price, czyli mamy stałą cenę i nie robimy nadgodzin. Ja pracuję właśnie w dziale marketingu i widzę, że mogę jednak raportować nadgodziny, choć informacja od mojego menadżera była inna. Żeby również uniknąć tego typu sytuacji, tego typu niedomówień, możemy ograniczyć widoczność request type'ów i również w zakładce Visibility i dzięki temu Report over Working Hours będzie dostępny tylko dla grupy deweloperów. Innym naszym pluginem jest Actions. Pozwala ono na dodawanie informacji dodatkowych na przejściach na portalu klienta. W tym przypadku zamówiłam nowy laptop. Jest już ticket zrealizowany. Niestety okazało się, że nie dostałam ładowarki. Muszę otworzyć ten ticket. I dzięki właśnie tej małej aplikacji mogę dodać dodatkowe pola do tego ekranu. Mogę ustalić priorytet, mogę podać powód ponownego otwarcia, do kiedy ma to zostać zrobione i dopisać jakieś dodatkowe komentarze na przykład. Również to rozwiązanie działa fajnie w przypadku zbierania feedbacku od naszych klientów. Możemy tutaj ustalić na przykład drop-downa z oceną supportu, na przykład od 1 do 5, zostawić pole na komentarz, na jakąś opisową ocenę naszego zespołu obsługującego klientów. Pewnie nikt z Państwa nie lubi stać w kolejkach, a z Service Deskiem kolejki są bardzo mocno związane. I bardzo często jak osoby pracujące w zespołach supportowych przypominają trochę tą panią, bo są zalewane tysiącem rzeczy, widzą tysiące kolejek, tak naprawdę nie wiedzą, co ich dotyczy do końca, muszą gdzieś szukać po różnych ticketach. I żeby uniknąć takich sytuacji też, żeby zaoszczędzić im czas, proponujemy takie rozwiązanie jak Queues.
Ono rozbudowuje mocno te standardowe serwis deskowe kolejki. Na tym ekranie oczywiście nie ma tak dużo kolejek, tak długiej listy, jakby mogła być, bo pewnie by mi się tu nie zmieściła. Ale chodzi o samą ideę, że widzę przede wszystkim 3 główne kolejki: Development Issues, Bugs, Support Critical, bo tylko to mnie dotyczy. Natomiast pozostałe mogę ukryć. Ukryć to nie znaczy, że o nich zapominam, nie mam do nich dostępu. Mam do nich dostęp, lecz one nie są renderowane za każdym razem, jak odświeżam stronę. To jest bardzo ważne w przypadku wielu ticketów i w przypadku, gdy mam wiele kolejek, z których mogę korzystać, do których mam dostęp. Jeśli chodzi właśnie o te dostępy, w samych ustawieniach danej kolejki możemy tu również ustawić widoczność, do jakich grup ma być kolejka, dla jakich grup kolejka ma być widoczna, określić JQL-em, jakie tickety mają się tu pojawiać, a także ustalić, jakie kolumny będą widoczne w danej kolejce. I te opcje są dostępne tylko dla admina Jiry, który dla każdego zespołu supportowego może utworzyć oczywiście ich kolejki, które nie będą widoczne dla innych zespołów supportowych. Poza tym też kolejki są tłumaczone na język niemiecki. I tutaj krótkie porównanie właśnie naszych kolejek i kolejek defaultowych, serwis deskowych. Na naszym blogu jest bardzo fajny artykuł na ten temat, właśnie tego porównania, co można, a czego nie można w standardzie, a co można dzięki naszej apce, więc zapraszam do przeczytania. I ostatnia rzecz. Firmy rozwijają się bardzo mocno, nie tylko jeśli chodzi o nasz rynek polski, o zatrudnianie obcokrajowców, ale też o rozprzestrzenianie się na inne kontynenty, ale tak samo też nasi klienci. Oni nie tylko są z Polski, ale też są z wielu zakątków świata. I problemem często jest bariera językowa. I na szczęście tutaj też mamy na to rozwiązanie Translation. Aktualnie Jira Cloud jest tłumaczona z pudełka, Jira Server nadal nie, stąd odpowiadamy na taką potrzebę w bardzo prosty sposób przez zwykłą zmianę języka na pożądany przez nas, czyli francuski w tym przypadku. Możemy cały portal klienta przetłumaczyć. Jeśli chodzi o to, co możemy tłumaczyć grupy zgłoszeń, możemy tłumaczyć wszystkie typy zgłoszeń, możemy tłumaczyć opisy do tych typów zgłoszeń, tak samo nazwę portalu klienta, wiadomość powitalną, a także na samym ekranie tworzenia nowego ticketa również mamy możliwość tłumaczeń poszczególnych pól, ale też tłumaczeń pomocy do tych pól. Używając postfunkcji możemy również tłumaczyć podsumowanie każdego zgłoszenia. Krótkie podsumowanie. Before to jest to, co jest problematyczne dla użytkownika, który korzysta tylko z Jiry Service Desk. After to jest nasza propozycja, jak może być po zaimplementowaniu naszych rozwiązań. Czyli krótko podsumowując, po wykorzystaniu możliwości, jakie dają nasze produkty, my wiemy, jaki jest SLA dla każdego request type'a. Mamy możliwość korzystania z krótkich formularzy. Na tych formularzach wiemy, które pola nas dotyczą, które powinniśmy wypełnić. Wyszukiwanie typów zgłoszeń jest łatwiejsze, ponieważ jest ograniczone funkcjonalnością widoczności. Poza tym mogę dodawać dodatkowe informacje na przejściach na portalu klienta. Jeśli chodzi o zespoły supportowe, mogę ograniczać te długie listy kolejek. I na sam koniec mogę tłumaczyć Jira Service Desk.
Wszystkie te propozycje wychodzą z tych 3 apek: Extension, Actions, Queues oraz Translation. Nasze produkty bazują bardzo na doświadczeniach klientów, na naszych potrzebach i mam nadzieję, że jeśli Państwo mają jakieś potrzeby, jakieś oczekiwania co do rozwoju Service Deska, myślę, że to dzisiejszy event jest bardzo dobrą okazją do tego, abyście Państwo je nam przedstawili, bo myślę, że damy radę znaleźć rozwiązanie na te i inne bolączki. Każde osiągnięcie zaczyna się od decyzji, żeby spróbować i ja mam nadzieję, że dzisiaj Państwo podejmą decyzję, żeby spróbować nie tylko naszych apek, ale też apek partnerów. Mam nadzieję, że znaleźli Państwo czas, żeby też porozmawiać z nimi. Jutro też są warsztaty i mam nadzieję, że te dzisiejsze decyzje doprowadzą do wielu osiągnięć biznesowych, że się choć odrobinkę do nich przyczynimy i życzę tego Państwu z całego serca. Dziękuję bardzo. Jeśli jeszcze tak na koniec, jesteśmy ostatnio bardzo aktywni w social mediach i w kanałach internetowych, więc polecam do obserwowania nas, do czytania artykułów i też oczywiście do kontaktu mailowego, czyli też na stoisku jeszcze dzisiaj. I oczywiście jak mają Państwo jakieś pytania, to zapraszam. Dziękuję bardzo.